Witamy w kolejnym odcinku programu Ogród Warzywny. Dziś będziemy kontynuować temat rozsad. Powiemy o kalarepie, sałacie, ziołach i pikowaniu pora. Zapraszamy! W warzywniku kiełkuje już rzodkiewka i szpinak. Pamiętajmy, że rzodkiewka wymaga bardzo obfitego podlewania, dzięki czemu nie ma zbyt ostrego smaku, nie parcieje, a także jest słabiej atakowana przez szkodniki. Szpinak też powinien być systematycznie podlewany, ponieważ w okresach suszy wzrasta w nim zawartość azotanów. Dbanie o wilgotność i odchwaszczanie naszych grządek jest teraz najważniejszym zadaniem w warzywniku. Tymczasem w domu warto wysiać kolejne rośliny na rozsady. Do nich z pewnością możemy zaliczyć kalarepę. Może być to kalarepa w tradycyjnym zielonym kolorze lub w kolorze fioletowym. Możliwy jest wysiew kalarepy bezpośrednio do gruntu, ale w moim ogrodzie lepsze rezultaty przynosi uprawa z rozsady. Nasiona możemy wysiać rzutowo do pojemników, a następnie pikować młode siewki do większych doniczek lub możemy użyć wielodoniczek. Przykrywamy wszystko cienką warstwą podłoża i dbamy o jego stałą wilgotność. Kalarepa powinna wykiełkować po 5-10 dniach. W taki sam sposób możemy przygotować rozsadę sałaty. Użycie wielodoniczki ułatwi nam potem jej sadzenie lub pikowanie młodych siewek. Nasiona przykrywamy cienką warstwą podłoża, podlewamy i trzymamy w temperaturze pokojowej. Optymalna temperatura dla wschodów sałaty to 15 stopni Celsjusza. Okres kiełkowania to 6-8 dni. Po mniej więcej 3 tygodniach sałata jest gotowa do przesadzenia. Liście są delikatne, trzeba więc delikatnie wyjmować je z podłoża. Sadząc młode siewki należy uważać, by nie zasypać ziemią nasady liści. Sałatę możemy uprawiać zarówno na grządkach w warzywniku, jak również w doniczkach na balkonie lub tarasie. Jak temperatura będzie się już utrzymywać powyżej 10 stopni Celsjusza, możemy nasiona tej rośliny siać bezpośrednio do gruntu. Pikowanie to czasochłonne zajęcie, więc wielu ogrodników omija ten proces, wysiewając nasiona w takim terminie, żeby potem podrośnięte rośliny wysadzić od razu do gruntu. Przykładem takiego warzywa jest por. Gdy osiągnie wysokość mniej więcej 10 cm, możemy go posadzić na miejsce stałe lub przepikować. Pikowanie wpływa na wydłużenie najsmaczniejszej białej części warzywa. Mój por trafi na grządkę dopiero pod koniec kwietnia lub w maju, dlatego teraz czeka mnie trochę pracy z przesadzaniem. Nowością dla mnie w tym roku będzie uprawa okry. Inna nazwa tej rośliny to ketmia jadalna lub piżmian. Nigdy wcześniej jej nie wysiewałam, zobaczymy więc, czy uda mi się doczekać owoców. Są one zielone, podłużne i pokryte delikatnym meszkiem. Podobno smakowo przypomina fasolkę szparagową skrzyżowaną z bakłażanem. Bardzo młode owoce można jeść na surowo, a dojrzałe można piec, smażyć, gotować, grillować czy marynować. Spróbujemy. Jest to roślina ciepłolubna, trzeba więc uprawiać ją z rozsady lub wysiać wprost do gruntu w drugiej połowie maja. Nasiona są dość duże, umieszczę je po 3 w doniczce. Nie wiem jeszcze, w jakim miejscu będzie rosła w ogrodzie. Na pewno musi być to miejsce słoneczne. Ale czy trafi do gruntu, czy może do donicy na tarasie, to się jeszcze okaże. Najwyższy czas, żeby zadbać też o zioła w ogrodzie. Trudno doradzić, które są najważniejsze, czy których nie może zabraknąć w naszych uprawach. Wszystko zależy od naszych upodobań, od tego, co lubimy jeść i po które zielone listki sięgamy najczęściej. Generalnie zioła da się lubić. Pięknie pachną, pięknie wyglądają w donicach. Można też wykorzystać je w uprawie współrzędnej, bo ich sąsiedztwo pozytywnie wpływa na niektóre warzywa. Do ulubionych ziół większości z nas zaliczamy bazylię. Możemy wysiać jej przeróżne odmiany. Bazylię grecką i bazylię piccolino, które mają drobniutkie liście i świetnie nadają się do pesto. Bazylię właściwą, najpopularniejszą odmianę, jaką zazwyczaj kupujemy w sklepie. Bazylię sałatkową o dużo większych liściach, bazylię czerwonolistną o liściach purpurowych, bazylię cynamonową czy bazylię o ozdobnych kwiatach, od koloru do wyboru. Niemal w każdym zielniku znajdzie się miejsce dla szczypiorku. Można kupić gotową sadzonkę lub wysiać go właśnie teraz. Wielu z nas chętnie sięgnie po pietruszkę naciową i koper, a także po oregano i tymianek. Zioła wysiane z nasion są często delikatniejsze niż te kupione w doniczkach. Wszystkie wysiewamy w podobny sposób.
Nasiona umieszczamy na wilgotnym podłożu do siewu i pikowania lub do uprawy ziół i przykrywamy cienką warstwą ziemi. Wyjątek stanowi oregano, które ma bardzo drobne nasiona. Tych nasion nie przykrywamy podłożem, a jedynie delikatnie je ugniatamy. Mi do wysiania została jeszcze melisa. Jest to roślina wieloletnia, ale akurat zabrakło mi jej w zielniku. I stevia, której liście są 20 razy słodsze od cukru, może posłużyć jako zamiennik. Na koniec trawa cytrynowa. Trochę się z nią spóźniłam, bo najlepiej wysiewać ją w lutym, ale mam nadzieję, że zdążę się nią jeszcze nacieszyć. Zioła nie mają żadnych szczególnych wymagań uprawnych. Mogą rosnąć w gruncie na działce, mogą też być z powodzeniem uprawiane w doniczkach, większych lub mniejszych. Zdecydowanie warto wysiać. Teraz pozostaje nam dbać o rosnące rozsady i kiełkujące rośliny w warzywniku. Kolejne informacje o uprawie warzyw już za tydzień.